Tym razem to nie Islandia. Witajcie w naszej sardyńskiej podróży. W tym odcinku zabieramy Was do miasta Boza. Zasmakujemy sielanki środkowej Sardynii, spróbujemy zaczerpnąć wody ze starożytnej studni. Nikt nie zaczerpnął tej wody, bo nie wyglądała zbyt dobrze. Wygrzejemy się w gorących źródłach i zakończymy sardyńską kolacją z osobą, która o Sardynii wie wszystko, a nawet więcej. Pomyśl o miejscu sprzed tysięcy lat. Gdzie historia mówi starym językiem kamieni. Pomyśl o wyspie, która od wieków przyciąga żeglarzy i marzycieli. Pomyśl o muzyce, która porywa serca. Wyobraź sobie mieszkańców, którzy żyją w rytmie natury. Wyobraź sobie wyspę dziką, piękną, prawdziwą. Wyobraź sobie ludzi, których urzekło to miejsce. Słuchajcie, my odpływamy, nie wiem czy wiecie. Przeżyj przygodę w głębinach, pod ziemią, na lądzie i morzu. Przeżyj spotkania, które zostają w sercu. Przeżyj historię, która trwa. I teraźniejszość, która zachwyca ciepłem. Pomyśl o tym wszystkim. Pomyśl o Sardynii. I wybierz się z nami w podróż na tę nadzwyczajną wyspę. Sardynia. Ach, tyle pozytywnych emocji. Rewelacja, naprawdę. Teraz trzeba coś zjeść. Część 4. Boza i środkowa Sardynia. Kontynuujemy naszą dwutygodniową podróż po Sardynii. Witajcie na naszym kanale. Łukasz, I Radek. przed nami kolejna część podróży po Sardynii. Tym razem odwiedzamy środkową część wyspy i pokażemy Wam tutejsze, wyjątkowe miejsca. Zostańcie z nami. Zanim cieszyć nas będą widoki środkowej Sardynii, pojawiamy się na zachodnim wybrzeżu w mieście Boza. Z daleka już widok na miasto zapiera dech. Boza zachwyca od pierwszej chwili. Już wkrótce będziemy się mogli przekonać, że to jedno z najbardziej klimatycznych miast na Sardynii. Naszą przygodę zaczynamy w sercu miasta w zabytkowej dzielnicy S'Acosta, w Locanda di Corte, niewielkim hotelu położonym w zabytkowej kamieniczce. Dzięki takiemu usytuowaniu jesteśmy w centrum codzienności tutejszych mieszkańców. Wnętrze jest urządzone, by spełniało wymogi współczesnego apartamentu na wynajęcie, ale pozostawiono tu klimat dawnego domostwa. Jedyny minus to dotarcie tu z bagażami, bo autem tu nie można podjechać. A bruk to wyboiste kamienie. Z tarasu widać dachy kolorowych domów, pnących się po zboczu aż po zamek Malaspina. Wkrótce będziemy się tam wspinać. Jesteśmy oczarowani tym miejscem. Historia Bozy sięga czasów prehistorycznych. Okolice dzisiejszego miasta zamieszkiwano już w epoce nuragijskiej. Boza została założona przez Fenicjan prawdopodobnie w IX wieku przed naszą erą. Miastem władali Rzymianie, Wandalowie, Bizantyjczycy czy Aragończycy. Boza stopniowo rozwijała się jako ośrodek handlowy i portowy. Miasto położone jest nad ujściem rzeki Temo, do Morza Śródziemnego. 7-kilometrowy odcinek tej rzeki jest żeglowny, co czyni ją jedyną dostępną dla statków rzeką na Sardynii. Rząd położonych wzdłuż brzegu rzeki Temo podobnych budynków to dawne garbarnie. Tradycja wyprawiania skór sięga tu czasów panowania Rzymian. Rozkwitła na nowo w XIX wieku, czyniąc miasto wiodącym centrum garbarskim we Włoszech.
Budynki usytuowano w pobliżu rzeki w celu zaopatrzenia w wodę, ale i w pewnej odległości od domów ze względu na zapachy. Teraz budynki służą różnym celom. Niektóre są opustoszałe, ale zorganizowano także w mieście Boza Muzeum Garbarstwa, gdzie ta historia miasta jest prezentowana. Tak wówczas, jak i teraz, Garbarnię z dzielnicą Sacosta łączy przerzucony nad rzeką Temo Ponte Vecchio, czyli Stary Most. To kolejna z wizytówek miasta. Młoda jak na zabytki wokół, bo w tej formie funkcjonująca od końca XIX wieku budowla. Wcześniej był tu most drewniany. Postałoby się na nim nieco dłużej, ale jest bardzo wąski, a biegnie nim cały ruch miasta. Zdecydowanie symbolem Bozy jest wznoszący się tu na wzgórzu Serravalle, 80 metrów nad poziomem morza, zamek powstały w XII wieku. Wybudowany przez rodzinę Malaspina, pochodzącą z Toskanii. Od niej nadano mu nazwę Zamek Malaspina. Rozpocznijmy więc zwiedzanie Bozy właśnie od tej imponującej budowli. Przy okazji wszystkim odwiedzającym doradzamy, by wybrać się tu zaraz z rana. Będzie mniej turystów i temperatura jeszcze bardziej znośna. Szczerze, trzeba uznać, że zamek najbardziej imponująco wygląda głównie z zewnątrz. W środku jest niewiele do zobaczenia. Głównie to ruiny, choć największą atrakcją są tu przecież widoki. Poszczególne części zabudowań powstawały w różnych wiekach. Przede wszystkim umacniano budowlę jako warownię obronną. Wspinamy się na najwyższą wieżę, bo tu na samej górze najwyższe emocje. Ale najpierw trzeba się tam dostać. Na dzisiaj mieliśmy dosyć spore plany w zwiedzaniu, ale jeden zamek i wejście na wieżę chyba to wszystko zrewiduje. O, wow. Jej. Zaraz to zobaczycie. Trud wspinania wynagradzają tutejsze widoki. Pięknych krajobrazów dostarcza cała wędrówka koroną murów obronnych. Można spojrzeć na średniowieczne miasteczko, bieg rzeki Temo, aż do ujścia do morza. Żeby tu jeszcze dodać trochę emocji, to funkcjonują tu różne legendy. A to, że zazdrosny markiz kazał stworzyć dla swojej pięknej żony podziemne przejście z zamku do katedry, aby przemieszczając się ulicami nie była narażona na wścibskie spojrzenia. Pewnego dnia jednak w porywie szału odciął jej palce i owinął w chusteczkę. Te niestety wypadły, a władca został pojmany. Jest też i taka legenda o straszącym tu duchu księżniczki, którą ojciec nie chciał wydać za jej ukochanego i zamknął ją w wieży. Po tej ilości zabobonów może warto pójść do kościoła. Na dziedzińcu stoi najbardziej zachowana budowla. To kościół pod wezwaniem Matki Bożej de Sos Regnos Altos. Pełnił funkcję kaplicy pałacowej i z zewnątrz swoją formą raczej nie porywa. Ale najciekawsze kryje się wewnątrz. To freski z XIV wieku przedstawiające sceny ewangelijne. W XIX wieku wśród ruin zamku pewien nastolatek odnalazł drewnianą figurkę Matki Boskiej. Odkrycie uważane za cudowne doprowadziło do poświęcenia kościoła Matce Boskiej, a dla uczczenia tego co roku w mieście obchodzi się święto Matki Bożej de Sos Regnos Altos w drugą niedzielę września. U stóp wzgórza zamkowego rozrosło się stare miasto Sacosta. Mieszkańcy przenieśli się z pobliskiej osady Boza Vetus, gdyż tu było bezpieczniej. Labirynt XIII-wiecznych wąskich uliczek potrafi wciągnąć. Można tu wędrować bez końca, za każdym rogiem odkrywając coś ciekawego. Pastelowe domy, zdobione kwiatami balkony, ślady przeszłości, Jeszcze pozostałości po świętowaniu. i głosy mieszkańców niosące się wąskimi zaułkami.
Nieco niżej znajduje się najważniejsza z ulic, już o wiele szersza i reprezentacyjna. Corso Vittorio Emanuele II. Nią przebiega główny ruch turystyczny w mieście. Tu raczej spokoju nie zaznacie. Restauracje, sklepiki. Można też zwrócić uwagę na stojące przy deptaku domy patrycjuszy z XVIII i XIX wieku, z ozdobnymi balkonami i portalami. Trakt Corso Vittorio Emanuele II doprowadza nas do okazałej katedry Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Świątynię z zewnątrz charakteryzują dwie kopuły pokryte kolorową majoliką oraz przysadzista dzwonnica z czerwonego piaskowca, której nie ukończono. Pierwszą świątynię wzniesiono tu prawdopodobnie w XII wieku. Dalsze wieki przynosiły kolejne przebudowy. Wygląd katedry został ostatecznie uformowany w XIX wieku w stylu baroku piemonckiego i neoklasycyzmu. Wnętrze o sklepieniu kolebkowym zdobią wielobarwne marmury. Prezbiterium od reszty wnętrza oddzielają monumentalne schody. Jeżeli interesuje Was dalsze zwiedzanie kościołów, to można odwiedzić tu także kościół Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. To także przykład piemonckiego baroku. Świątynia pochodzi z XVIII wieku. Opuszczamy stare miasto S'Acosta i udajemy się biegiem rzeki Temo do jej ujścia. Tu znajduje się dzielnica Boza Marina. Od razu nasz wzrok kieruje się w stronę okazałej wieży. Hiszpańska budowla znajduje się na Isola Rossa. Niegdyś była to wysepka, która w XVI wieku znajdowała się około 300 metrów od wybrzeża. Od połowy XX wieku wyspa połączona jest z lądem. U ujścia rzeki Temo znajdziemy także port dla łodzi i jachtów. Tu także mogą udać się spragnieni plażowania. Plaża w Bozie jest rozległa, biorąc jednak pod uwagę występujące tu w regionie plaże, nie jest w stanie oczarować swoim wyglądem, ale jest blisko miasta. Za to oczarować Was może niezwykła formacja skalna. Aby ją zobaczyć, trzeba przeprawić się przede wszystkim na drugą stronę ujścia rzeki Temo, a potem wybrać się w kilkunastominutową wędrówkę wśród wyjątkowo wyglądających skał. Przed nami ukazuje się naturalny basen wyrzeźbiony w trachitowej skale. To Cane Malu. Możecie wypocząć tu na skałkach i obserwować widoki lub też wejść do wody, ale to atrakcja dla umiejących dobrze pływać. Skoki do wody to tu też częsta atrakcja, choć nie do końca są jednak bezpieczne. Niektórym wejście do wody zabiera więcej czasu. O, jest super. Brawo! Jak widzieliście moje wejście do tego basenu naturalnego, to Sardynia dostarcza wciąż nowych wrażeń. Wejście Radka zjadło całą baterię. Więc za dużo nie pokażemy. No i jak ci idzie? Zostajemy tutaj do zachodu słońca? To jest dobry pomysł. I tak nam czas upłynął na Cane Malu prawie aż do zachodu słońca. Powracamy do Starego Miasta i do naszego apartamentu. Taras na szczycie kamieniczki z wyjątkowym widokiem jest idealnym miejscem, by spędzić tu czas na kolacji. Czy może być bardziej romantyczne otoczenie? Noc w Bozie ma w sobie coś z magii. Castello Malaspina, stara forteca, wygląda wtedy jak strażnik miasta. W dole, wzdłuż głównej ulicy Corso Vittorio Emanuele II, zaczyna tętnić życie. To właśnie tutaj, w sercu Starego Miasta, koncentruje się nocne życie Bozy. Mieszkańcy i turyści spacerują niespiesznie, szukają miejsca, słuchają muzyki, inni zatrzymują się przy wystawach. Zaledwie kilka kroków dalej kończy się gwar głównej ulicy, a zaczyna labirynt wąskich, pustych uliczek.
Wiją się między kolorowymi domami, które wydają się spać w świetle lamp. Spacer wśród starych murów przenosi nas w inne wieki. Do czasów, gdy miasto tętniło życiem rzemieślników i żeglarzy. Na uliczkach widzimy barwne dekoracje. To pozostałości po święcie Matki Bożej de Sos Regnos Altos, które obchodzone było w ten weekend. W każdą drugą niedzielę września z zamku schodzi na te uliczki procesja, a trakty przyozdabia się niczym na święto Bożego Ciała. Wieczorem mieszkańcy biesiadują przy stołach ustawionych na uliczkach. W spokojnej toni rzeki Temo odbijają się sylwetki dawnych garbarni, które od wieków były symbolem pracowitości tego miasta. Wśród wszystkich miejsc, które odwiedziliśmy na Sardynii, od skalistych wybrzeży po tętniące życiem miasta, to właśnie Boza okazała się tym najbardziej wyjątkowym. Przenosimy się w naszej podróży w głąb wyspy do jej środkowej części. W samym sercu Sardynii, w pobliżu miejscowości Paoli Latino, znajduje się jedno z najbardziej zagadkowych miejsc wyspy. Obszar archeologiczny Santa Cristina. To miejsce, które od tysięcy lat przyciąga mieszkańców Sardynii, badaczy i podróżników. Trafić tu nie jest trudno, bo kompleks znajduje się tuż przy trasie drogowej, a możemy przenieść się wiele wieków wstecz. Obszar złożony jest z kilku części, przemieszczamy się między nimi spacerując. W upale. 30 stopni. W taki sposób zmieniamy epoki o kilka wieków. Rozpoczynamy zwiedzanie od najbardziej niezwykłej tutejszej budowli – Studnia Świętej Krystyny, czyli Pozzo di Santa Cristina. Miejsce kultu wody, którego powstanie datuje się nawet na IX wiek przed naszą erą. Na terenie Sardynii odkryto kilkadziesiąt takich miejsc, ale to jest najbardziej okazałe. Przodkowie Sardyńczyków przybywali tu odprawiać rytuały, by się uzdrowić. Trapezową klatką schodową schodzi się tu do pomieszczenia, którego dno stanowi tafla wody. Źródła bijącego tu od tysięcy lat. Precyzja, z jaką wykonano tutejsze bloki, jest wręcz nieprawdopodobna. Komora przykryta jest tak zwaną fałszywą kopułą. W niej znajduje się otwór, który pozwala sądzić, że święta studnia służyła też do obserwacji ruchu ciał niebieskich. Wielu uważa to miejsce za posiadające energetyczną moc. Ale to nie jedyna prehistoryczna budowla, która się tu znajduje. Docieramy tu także do jednej ze słynnych budowli przodków Sardyńczyków, czyli Nuragijczyków. Kultura ta pozostawiła po sobie słynne budowle nuragi. Mogły one pełnić rolę mieszkalną, ale też niewykluczone, że funkcję świątynną. O nuragach opowiadamy Wam też w pozostałych częściach naszej serii o Sardynii. Tutejszy nurag, jak i cała wioska wokół, datowane są na XVI wiek przed naszą erą. Jest więc starszy niż studnia Santa Cristina. To jeszcze nie wszystko, co można zobaczyć na terenie tutejszego centrum archeologicznego. Znajduje się tu także chrześcijański sanktuarium, a w jego centrum mały kościółek Santa Cristina, pochodzący z XIII wieku, stworzony przez mnichów kamedułów. Wokół znajduje się mała wioska złożona z domków, które gościły przybywających tu pielgrzymów. To właśnie od nazwania przez mnichów tutejszego kościoła pod wezwaniem świętej Krystyny nazwą tą określa się również i znajdujący się tu nurag i świętą studnię, choć powstały wiele wieków wcześniej. Spacer po tutejszym centrum archeologicznym jest jak podróż w czasie. Zainspirowani oczyszczającą mocą wody ze świętej studni Santa Cristina podążamy jeszcze bardziej w głąb wyspy, w coraz większe odludzie. Właściwie towarzyszą nam tu tylko piękne widoki i stada owiec. O tym miejscu dowiedzieliśmy się od Alicji Stolarczyk, pasjonatki Sardynii, autorki wielu przewodników po wyspie. Jesteśmy z nią umówieni na spotkanie, które w filmie już niebawem. Docieramy do niewielkiego pobocza, gdzie zostawiamy auto. Zaczynamy krótki spacer od przejścia przez furtkę, którą, jak to bywa na pastwiskach, trzeba pozostawić po sobie zawiązaną na sznureczek.
Po krótkim spacerze docieramy do celu naszej wędrówki. Choć musimy przyznać, że trochę trzeba się natrudzić, by go odnaleźć w tych skałach i zaroślach. Słuchajcie, słychać plusk wody. Więc chyba jesteśmy w dobrym miejscu. Cały basen dla nas. Ale jest cały dla nas. Naturalny basen termalny. Sardynia jest słoneczną i gorącą wyspą, ale ma miejsca wyjątkowo gorące. Nie są one nad morzem, tylko w środku wyspy. Wśród tych wzgórz i wśród tych pól, którymi wędrowaliśmy i którą drogę widzieliście przed momentem, znajduje się to gorące źródełko, które spiętrzono w postaci takiego basenu. Tam woda dalej wypływa, ale tutaj można się wykąpać. Woda jest naprawdę bardzo, bardzo ciepła. Jest spokojnie. Jesteśmy tu sami. Bardzo fajnie jest tak się zrelaksować pod koniec dnia, kiedy mieliście bardzo intensywne, tak jak my. Jest to bardzo relaksujące. No cóż, my oddajemy się teraz południowemu wypoczynku. Źródła termalne występują w wielu miejscach na Sardynii. Wokół niektórych stworzono nawet kompleksy wypoczynkowo-hotelowe. Wiele miejsc to jednak niewielkie kamienne oczka, zasilane wciąż wodą bijącą z podziemi i skał. Tak małe, że zmieści się w nich tylko kilka osób. Jeśli kąpiąc się w nich zauważycie, że do tego miejsca zmierzają następni chętni, niepisaną zasadą jest, że po kwadransie kąpieli zostawiamy to miejsce dla innych. Gorąca woda wypływająca z wnętrza Sardynii koi ciało i uspokaja myśli. Wystarczy chwilę zanurzyć się w tej ciepłej wodzie, by poczuć, jak pod tą wyspą wciąż tętni życie, które od tysięcy lat daje ludziom siłę, ukojenie i zachwyt nad potęgą natury. Jeśli zapragniecie spędzić więcej czasu na równinach w środkowej Sardynii, może warto pomyśleć o noclegu, choćby na kilka dni. Polecamy ośrodek, który my wybraliśmy. Zmierzamy do niego początkowo zwykłymi drogami, a potem już coraz węższymi, aż w końcu wręcz ścieżkami poprowadzonymi wśród pól. Kiedy po jakimś odcinku pojawiają się pewne zabudowania, orientujemy się, że to chyba tu. Żeby było łatwiej się tu zorientować, to najbliższe miasteczko to Narbolia. Pojawiamy się w Luge Luna Village. Ośrodek złożony z parterowych domków wśród pól przyrody. Spokój, cisza, wręcz sielsko. Choć z wygodami odpowiadającymi dobrej klasy hotelom. Tylko wypoczywać. Tym bardziej, że ośrodek ma także swój basen dla miłych chwil ochłody w te gorące dni. A tu, gdzie nie dociera już przyjemny wiatr od morza, potrafi być naprawdę bardzo gorąco. By tradycji stało się zadość, trzeba to nagrać. Sardynia, 20 września, 33 stopnie. Prawie przez 2 tygodnie samo słońce, zero chmur. Bo na pewno będą takie pytania. A jeżeli lektor tego nie powiedział, jest bosko. Czy może być jakiś minusik? Uprzedzamy, że wśród tych pól i roślinności może uprzykrzać wam życie ta ilość komarów. Gdyby ktoś jednak pomimo tego pięknego otoczenia zatęsknił do wybrzeża, to można tu w okolicy wybrać bardzo interesujące miejsce. Ciekawą i nietypową plażę. Wyjątkowe są tutejsze formacje skalne. Arco di Sarkitu to wyjątkowy łuk stworzony przez naturę. W nadmorskim, wapiennym klifie osiągającym niecałe 20 metrów. To siły natury tworzą tu takie krajobrazy. Początkowo była to jaskinia wydrążona w klifie, ale czas zrobił swoje. Można tu wypoczywać na plaży z takim widokiem, można wybrać się popływać kajakiem czy na desce. Jakiekolwiek spędzenie czasu w tym miejscu będzie wyjątkowym przeżyciem. My tymczasem wybieramy się nieco na północ. Zmierzamy wśród pól gęstej śródziemnej roślinności wąskimi traktami. Nasz cel to Capo Niedu. Znajdujemy się w regionie Montiferru, którego podłoże uformowało się przez działalność wulkaniczną i rozpościera się aż do wybrzeża, tworząc bazaltowe klify.
Tu niestety spotyka nas rozczarowanie. W innych porach roku bazaltowe podłoże doprowadza tu niewielki strumień, który nie był w stanie wydrążyć w skałach łagodnego ujścia do morza. Więc spada tu zazwyczaj z tego skalnego klifu wprost do morza. Niestety letnia pora powoduje wysychanie wielu strumieni, również i w tym przypadku pozostało nam zachwycać się jedynie pięknym skalnym klifem i pozazdrościć tym, którzy mogą tu zobaczyć w innych porach roku wodospad wpadający wprost do morza. Tymczasem przy naszym ośrodku Luge Luna Village znów mamy sielskie, wiejskie klimaty. Jak widać, powoli zachodzi już słońce, to ważny dla nas wieczór, bo jesteśmy umówieni na wyjątkową kolację. Jedziemy więc do niedalekiej wioski, wciąż pozostając wśród równinnych pól i śródziemnomorskiej roślinności. Trafiamy do gospodarstwa Sutasuru. Jego gospodarzem jest pan Fabio. Organizatorką spotkania jest Alicja Stolarczyk. Pisarka, blogerka, podróżniczka, a przede wszystkim miłośniczka Sardynii. Nie mieszka tu, ale bywa jak najczęściej się da. I tak od kilkunastu lat. Organizuje atrakcje Polakom przyjeżdżającym na wyspę. Witamy się z pozostałymi gośćmi, poznając całą ekipę. Od razu jest miły klimat. To Sardynia tak działa na ludzi, a i pewnie sama Alicja Stolarczyk. Dobrze, zawołają nas, jak będzie gotowy. Jak na razie to kolację to mają komary z nas. Finalmente. Czyli? Nareszcie. Szybko, bo komary wlecą! W końcu cała grupa zasiada do stołu w domu pana Fabio. Dzieci, umyjcie rączki przed kolacją. Nasz gospodarz podaje przystawki, a Alicja, doskonale znająca gospodarza i znająca język włoski, opowiada nam o tym, co mamy na stole. Otóż jesteśmy w fazie przystawek. Póki ten talerz będzie u góry, to znaczy, że jemy przystawki, a jak go zabiorą, to znaczy, że przechodzimy do dania głównego. Przystawek jest sporo i zwykle Polak po przystawkach już jest najedzony, więc oszczędzajcie miejsce w waszym brzuszku. Na przystawkę świeże pieczywo, wędliny, sery owcze, ciekawa marynowana wątróbka, grillowane bakłażany, oliwki. Alicja powiedziała, że mamy wszystko opróżnić ze stołu. Mamy wino lać do kubeczków. To jest wszystko razem. No i wino, które podawane jest w dzbankach i pite w szklaneczkach. Wszystko wyrobu pana Fabio. Dobra, i jak ci smakuje? A to jest dopiero przystawka. Takie kolacje to jedna z atrakcji, które organizuje tutaj Alicja Stolarczyk. Możecie spędzić z nią turnusy sardyniomaniaków, jak określa swoich gości. Chciałabym pierwszy toast wznieść za wszystkich tu wśród nas, którzy są pierwszy raz w życiu na Sardynii. Możecie wyruszyć w ciekawe miejsca na Sardynii, a te miejsca opisała w kilku już przewodnikach po tej wyspie. Kontakt z Alicją Stolarczyk za pomocą wielu social mediów, linki znajdziecie pod filmem. Czas pomiędzy daniami wypełniają rozmowy sardyniomaniaków. Alicja rozmawia ze wszystkimi, opowiada sardyńskie historie. Tutaj na półwyspie Sinis są wielkie stawy, w których żyją... Wszyscy czują się jak na rodzinnym spotkaniu. A żeby panowie poczuli więcej sił witalnych, Alicja wszystkich okłada gałązką rosnącej tu rośliny. To podobno pomaga. Danie główne tej kolacji to makaron maloredus z mięsem i sosem pomidorowym, a także pieczona wieprzowina. My to przyspieszymy, bo to trochę będzie trwało, zanim Radek nałoży. No, momento. Dla niektórych to już nawet za dużo dań. Dla nas oczywiście nie. Na zakończenie deser. Sardyński pierożek seadas albo sebadas. Tylko takie kolacje, jak w Sardynii. Więcej sardyńskich pyszności opiszemy Wam w kolejnej części naszej sardyńskiej wyprawy. Na zakończenie kolacji i na lepsze trawienie sardyńskie mirto. Na koniec podziękowania i są nawet prezenty dla gospodarza senior Fabio.
Wieczór trwa bardzo długo. Godziny upływają niepostrzeżenie. Zastanawiamy się, czy to Alicja uosabia cechy Sardynii, czy Sardynia cechy Alicji. Obie razem od lat. Obie pogodne, słoneczne, sprawiają, że każdy dobrze się przy nich czuje. Alicja Stolarczyk zaraziła już wiele osób miłością do Sardynii, bo po prostu zaraża miłością do pozytywnego życia. Wracamy do naszego ośrodka późną nocą, ale w wyśmienitych nastrojach. I w takich nastrojach kończymy naszą kolejną część sardyńskiej opowieści. No dobra, ale śmieszki, heheszki, a to poważne, historyczne miejsce. Pokazaliśmy wam klimatyczne miasto Boza, które wydaje się nam najpiękniejsze na Sardynii. Zajrzeliśmy do starożytnej studni i wygrzaliśmy się w basenie termalnym. Słuchajcie, siedzimy tu jakieś 3 minuty i już trudno wytrzymać dłużej. No chodź, bo jest jakiś przypływ. Przestań! Widzisz, że fale są coraz większe? Łukasz! Więc się trochę pośpiesz. Także chyba wolimy jakieś nowoczesne baseny. Pokazaliśmy wam piękno środkowo-zachodniego wybrzeża Sardynii. Ja się pytam, co to jest za wyspa. Gdybym miał przewodnik Galicji, to bym wszystko wiedział. By zakończyć wizytę w tym regionie z miłośnikami Sardynii. Jest owca. Czy też właśnie staliśmy się sardyniomaniakami? Zobaczcie także kolejne części naszej wyprawy po Sardynii. A skąd? Z południa Sardynii. Czyli Cagliari. Miasto 1000 schodów i 1000 wzniesień. I jednego słonia. Podróżowanie po tej wyspie nie może się znudzić. Podsumujmy wrażenia. No po prostu rewelacja. Faktycznie, no co tu więcej powiedzieć. Kolejne wrażenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Zostańcie z nami! Do zobaczenia.